Poczucie winy to jest temat, z którym bardzo często się stykam poprzez kontakt z wami, z widzami, z czytelnikami mojego newslettera, do którego ci przy okazji zapraszam. No, często dostaję wiadomości, że ktoś na sobie nosi poczucie winy właściwie przez całe życie. I gdziekolwiek by się nie rozejrzał, to widzi, że to jego wina. Coś się nie powodzi, coś idzie nie tak, wszystko moja wina. Wszystko brane tak do siebie. Dzisiejszym filmem chcę przemówić do takich osób. Chcę przemówić do waszego rozsądku, nie do poczucia winy. Zaczniemy sobie od tego, dlaczego to tak jest, nie? Dlaczego to się tworzy, taka tendencja. Poprzez to, że przejdziemy potem do tego, czym odróżnia się poczucie winy od odpowiedzialności. Branie odpowiedzialności. No i jak nie brać tej winy zawsze na siebie. Jak to zrobić, żeby się od niej uwolnić. Tak będzie się przedstawiał dzisiejszy film. I za chwilę do niego przejdziemy, ale chciałabym bardzo z całego serca podziękować wszystkim osobom, które wspierają mnie poprzez inne platformy. Wielkie, wielkie dzięki za waszą obecność. To dla mnie super istotna wiadomość, informacja zwrotna. A jeżeli masz ochotę, bo ten czy inny film na tym kanale ci się przydał, podłączyć się pod to wsparcie, zapraszam. Wielkie dzięki. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że mamy to poczucie winy? Właśnie nie bierzemy odpowiedzialności za coś, tylko poczucie winy. Przyczyn jest wiele i bardzo często jest trudno tak wyizolować jedną, taką destylowaną jedną przyczynę i ona wszystko zrobiła, to ona przez nią, tylko najczęściej to jest kombinacja pewnych czynników. Zaczynając od pewnych schematów rodzinnych, czyli tego, że ktoś faktycznie gdzieś ciebie obwiniał. Że gdzieś słyszałeś lub słyszałaś komunikaty, w których albo na ciebie była scedowana wina za powodzenie, niepowodzenie, albo działo się to w trochę bardziej subtelny sposób, czyli widziałeś lub widziałaś, jak inni to robią, jak inni biorą na siebie wszystko i ciężej im się żyje i ciężej im się oddycha za to, że to leży im na klatce piersiowej. A ty, być może jako dziecko, patrzyłaś lub patrzyłeś na takie osoby. No i co? No i to jest modelowanie. To się uczyłaś poprzez bardzo praktyczne, nie teoretyczne, ale praktyczne lekcje, jak to się robi. Nie dziwne, że potem po prostu zaczynasz robić to samo. Oczywiście przyczynia się też do tego poczucie kontroli, to znaczy chęć zyskania poczucia kontroli, dlatego że jeżeli coś się dzieje, jakieś jest niepowodzenie i trudno jest jakby przypisać, to zadziało się dlatego, związek się rozpadł, bo tam jedna jakaś bomba spadła na ten związek i to tyle. Tak to świeciło słonko, ptaszki ćwierkały, wszystko było idealnie, tylko tu pstryk i się rozpadło. Rzadko kiedy tak jednoznacznie losy się toczą. O wiele częściej mamy gdzieś poczucie takiej niepewności. Takie, no to zależy, z której strony patrzeć, to można dojść do innych wniosków i wytłumaczeń, dlaczego ten związek nie przetrwał. To jest niepewność, to jest znowu kolejna przyczyna. To jest takie poczucie niepewności. Je bardzo trudno jest w sobie nosić i jakby nie domknąć w sobie, że to dlatego. Tylko trudno jednoznacznie powiedzieć. Trudno jednoznacznie powiedzieć, ciężej się nosi. I to właśnie poczucie niepewności prowadzi nas do chęci kontroli, przejęcia kontroli. No to skoro trudno powiedzieć, to ja wymyślę coś, co łatwo powiedzieć. Czyli powiem, bo to przeze mnie. Bo to moja wina. Ja dałam ciała i tyle. No i co? I bierzemy wszystko na siebie, jakby chcąc wytłumaczyć tą sytuację albo wyklarować, co nie musi być bardzo prawdziwe. Oczywiście jeszcze do tego musimy przypisać niskie poczucie własnej wartości. No jeżeli tym gdzieś dysponujemy i z takiej perspektywy patrzymy na świat, no to będziemy też patrzeć, że to chyba przeze mnie, bo ja mało wiem, mało umiem, za mało zrobiłam, za mało się postarałam. No i robimy taki zwrot do siebie w celu negatywnym.
czyli do stwierdzenia, że no tak, to przeze mnie. No i tutaj musimy, zanim przejdziemy do tego, jak sobie z tym radzić, musimy sobie coś bardzo wyklarować i oddzielić. Poczucie winy, branie winy na siebie, a branie odpowiedzialności za to, co się dzieje. To nie jest to samo. Tam nie stoi znak równości, absolutnie nie. Odseparowujemy te dwie rzeczy, bo ta separacja nam bardzo pomoże. Musimy sobie zdać sprawę, że branie odpowiedzialności na siebie jest bardzo pomocne, jest konstruktywne. Dlatego, że na przykład zdarzyła się sytuacja, kiedy ty, jako ogólnie rzecz biorąc bardzo spokojna osoba przecież, nie wytrzymałeś i wybuchłaś w jakimś momencie, nie wiem, sprowokowałaś kłótnię, albo za mocno podniosłaś głos, może nawet krzyczałaś na kogoś, na znajomego, coś w tobie tak wyzwoliło, taką emocję, że nie dało się tego powstrzymać. No i co? No i to, że masz potem poczucie winy. Źle postąpiłam, jak ja tak mogłam, to okropne i tak dalej, i tak dalej. To śnieżna kula się toczy, oj. I to jeszcze jak, nie? No i dobra, czujesz się winna. I teraz poczucie odpowiedzialności za to, co się stało, będzie wyglądać bardzo konstruktywnie. Czyli po pierwsze uznasz, no tak, wybuchłam, to nie było pomocne, to nie było konieczne. Nie wyregulowałam sobie własnych emocji i drugiej stronie dostało się po głowie. Uznanie tego, że się stało, nie wyparcie. Druga rzecz, konstruktywne wnioski, czyli dobra, widzę, że to się stało, jakie mam opcje? Jakie teraz mam opcje? Co w związku z tym mam zrobić? I tutaj się rozszczepiamy. Albo idziemy w stronę zorientowaną na emocje, bo może twoje emocje są te, na przykład poczucie winy, jest tak duże, że musimy na nim się najpierw skoncentrować i wyregulować swoje emocje. Albo idziemy zorientowani, jesteśmy na rozwiązania, czyli na problem, a nie emocje. No to w zależności do potrzeb. Jeżeli emocje są ogarnięte, przechodzimy do zorientowania się na problem, czyli zastanawiamy się, co mogę zrobić. Jakie naprawcze zachowania mogę tutaj uskutecznić? Czyli czy mogę zadzwonić, czy mogę się umówić, czy mogę porozmawiać z tą osobą, czy mogę coś napisać. Może tak będzie najbardziej konstruktywnie, jeżeli napiszę o wszystkim. Czyli może wymaga to rozmowy pod tytułem, wiesz, naprawdę nie chciałam tak wybuchnąć. Nie wiem, co się stało, byłam zmęczona, niewyspana i coś we mnie wyzwoliło. Nie miałam racji, to nie było na miejscu. Przepraszam cię bardzo. Na przyszłość sobie zapamiętam, żeby przy tym temacie robić przerwę, bo ten temat mnie przytłacza i coś we mnie uruchamia. No i to jest super. To jest wielka wygrana dla tej relacji. Jeżeli coś takiego ty lub druga strona jesteście w stanie powiedzieć, na przykład w relacji bardzo bliskiej, która gdzieś rokuje, no to jest super. Jesteśmy w wielkim, wielkim, cudownym punkcie, gdzie wasza zażyłość się pogłębia, zaufanie przy tym także i to jest cenne. Dlatego też branie odpowiedzialności na siebie jest tak pomocne. W odróżnieniu do toksycznego brania winy na siebie, toksycznego obwiniania siebie. Bo co mamy tam dla rozróżnienia? No tam mamy tylko i wyłącznie karanie siebie, obrzucanie siebie błotem, umniejszanie siebie, własnej wartości, brak absolutnie wybaczania sobie i brak tych konstruktywnych, naprawczych kroków. W ogóle tego nie ma. To ja zadbam o swoje emocje, zadbam o ten problem, o moje opcje. Zupełnie tego nie ma. Jedyne co jest, to walec, którym siebie przejeżdżasz, rozjeżdżasz i w te jeździsz. To jest absolutnie niepomocne. Ale w takim niezdrowym braniu winy na siebie też jest jeszcze jedna rzecz, czyli czasami jest tak, że obwiniamy siebie nawet za to, na co nie mieliśmy w ogóle wpływu, co nie podlegało naszej kontroli, a my i tak bierzemy to na siebie. To też jest znak tego, że to nie jest odpowiedzialność, tylko to jest takie niezdrowe obwinianie siebie. Co oczywiście prowadzi do bardzo negatywnych konsekwencji, czyli podważania swojej wartości, swojej ważności, do poczucia beznadziei, że jest fatalnie, ja się nie umiem zachować, ja nie umiem w ogóle przebywać z ludźmi, jak ja mogłam tak wybuchnąć, to jest niewybaczalne, itp., karygodne.
I zaczynamy faktycznie siebie karać, skoro to jest karygodne. I oczywiście przez to gdzieś w tym wszystkim tracimy i spokój, i dobre samopoczucie, i dobre mniemanie o sobie, wiarę we swoje możliwości, wiarę w to, że mogę się uczyć. Mogę się w ogóle uczyć na własnych błędach. A poza tym podejście, że nie muszę być idealna. To nie musi być wszystko pod moją niesłychanie żelazną kontrolą. Że ja mogę sobie wybaczyć błędy, one mają prawo się pojawiać. I nie wszystko zawsze będzie takie super proste. No i to wszystko gdzieś wylewamy z tą kąpielą i to wszystko jest wielka, wielka strata. Dlatego zmieńmy to. Tutaj się zatrzymam tylko na moment, bo oczywiście wiemy o tym, że te kwestie są trudne. Jeżeli gdzieś notorycznie i chronicznie towarzyszy ci poczucie winy, być może obejrzenie filmu to jest za mało. Jeżeli tak jest, to zapraszam ciebie do spotkań 1 na 1. Być może trzeba będzie porozmawiać w bardziej indywidualny, na tobie skupiony sposób. Taka opcja jest. A my przechodzimy do naszego sedna, czyli jak przestać siebie obwiniać. Co robić, na co zwrócić uwagę, żeby te obwinianie było mniejsze, dało się zredukować. Punkt numer 1. Zauważ i nazwij myśl. Pierwszym krokiem będzie zauważanie tych automatycznych myśli, które ciebie obwiniają. Jeżeli tego nie wyłapiemy, no to tego nie zmienimy, bo nie będziemy mieli nad czym pracować. Skoro nic nie widzę, to rzekomo się nic nie dzieje, nie? Musimy to wychwycić. Dobrze by było to spisać, żebyś widziała i miała dowód. Tutaj widzę, jak siebie obwiniam. I za każdym razem, kiedy ten automat się będzie włączał, to będziesz w stanie sobie powiedzieć, aha, jest, wyłapałam go, właśnie się uruchomił. Punkt numer 2. Zakwestionuj swoje myśli. To, że wychwyciliśmy daną myśl, to jest pierwszy krok. Kolejnym musimy trochę tą myśl zdetronizować, złapać do niej trochę dystansu, trochę coś z niej ulepić, a nie po prostu to brać do siebie, aha, widocznie tak jest i koniec, kropka. Nie, żaden koniec, żadna kropka. Musimy troszeczkę popracować z tą myślą. Do tego będą służyć następujące pytania i tu sobie zerknę. Czy to na 100% prawda? Jakie są dowody za? Jakie są dowody przeciw? Czy biorę pod uwagę wszystkie czynniki? Czy biorę pod uwagę to, że nie miałam nad czymś kontroli? Co powiedziałabym przyjacielowi w tej samej sytuacji, w której jestem teraz? I to są pytania, które wprowadzają troszeczkę tak jak kij w szprychy, wsadzają w te automatyzmy, które się toczą i są niekwestionowane, pewną dozę niepewności. Czy to na pewno tak jest? Czy to na pewno tak wygląda? Czy każda osoba by zobaczyła to samo, co ja teraz widzę, czyli tylko i wyłącznie moją winę? Punkt numer 3. Oddziel swoje działania od swojej wartości. Popełnianie błędu, czy uczestniczenie w jakiejś trudnej sytuacji, problemach, w trudnościach nie czyni z ciebie złego człowieka. To nie jest tak proste. Nasza wartość jako człowieka, jako istoty żywej nie podlega takim wahaniom. Czyli jeżeli popełnisz błąd, no to ani ci niczego nie ubyło, ani nie przybyło, jeżeli chodzi o twoją wrodzoną wartość jako człowieka. Jedyne, co się stało, to coś na zewnątrz, jakieś zawirowanie na zewnątrz. To tak jak fala na morzu, no tam jakieś fale są, czasami większe, czasami mniejsze. Ale w głębinach to wszystko jest nadal takie samo. I taka właśnie jest twoja wartość. Oddzielanie siebie, poczucia własnej wartości od naszych decyzji, zachowań, jakichś zawirowań na zewnątrz, to jest coś, co ci pomoże w odklejeniu się od permanentnego obrzucania siebie winą. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Żeby wejść w tryb odpowiedzialności, a nie samoobwiniania, musimy sobie naprawdę rozrysować, i tutaj nie żartuję, tylko naprawdę sobie rozrysuj to, strefa wpływu, strefa poza moim wpływem. Musimy sobie oddzielić, czy na przykład to spóźnienie, które dzisiaj, nie wiem, gdzieś tam w pracy mi wypadło, faktycznie było pod moją kontrolą, żeby się nie spóźnić, czy może coś wydarzyło się takiego, że absolutnie każda osoba na moim miejscu by się spóźniła, bo było takie trzęsienie ziemi.
dosłownie albo w przenośni. Musimy sobie to oddzielać, bo permanentne samoobwinianie mówi, że jest tylko jedna sfera. Jest tylko ta sfera, nad którą ty wszystko kontrolujesz. To jest zbyt piękne, żeby było możliwe. Nie dasz rady kontrolować wszystkiego. Twoja kontrola, twoje wpływy gdzieś się kończą. To jest ograniczona strefa, a nie to nad wszystkim, nad przeszłością, przyszłością, innymi ludźmi, tym co robią, tym co myślą, nad sobą w pełni, wszystko. Nie. Jeżeli myślisz, że kontrolujesz wszystko i możesz wszystko, takie głodne kawałki pod tytułem mogę wszystko, to prowadzi ciebie to do obwiniania siebie za wszystko. Porozmawiaj z kimś. Wypowiedziane myśli na głos tracą swoją moc, są mniej naładowane. Nie bez kozery. Rozmowa z kimś bliskim, z kimś zaufanym naprawdę pomaga. Jeżeli chodzi o to notoryczne poczucie winy, to też tak samo działa i to bardzo mocno działa. Jeżeli powiemy komuś wprost, słuchaj, znowu siebie za to obwiniam. Moje myśli, mój umysł mówi mi ciągle, że to moja wina. Że, nie wiem, dziecko dostało gorszą ocenę, że szef się zezłościł, że żona, mąż, partner są nie w humorze dzisiaj. Czy ty też tak to widzisz? Jak to wygląda z boku? Sam fakt wypowiedzenia już zmniejsza, reguluje te emocje, a po drugiej stronie też mamy kogoś, kto może ci zaoferować inną perspektywę. Dlatego porozmawianie z kimś jest tak pomocne. Technika stop. Kiedy znowu słyszysz swoje myśli, które ciebie absolutnie za wszystko obwiniają, można spróbować techniki stop. To się samo jakby wyjaśnia w tej nazwie. Tutaj nie kryje się nic tajemniczego. Czyli wtedy, kiedy słyszysz ten natłok, mówisz sobie dosłownie stop, 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 stop. Stop, zatrzymuję się. I najlepiej się wtedy przekierować, czyli robić coś innego. Dosłownie się czymś rozproszyć, może zadzwonić do kogoś, może zabrać się za robienie jakiejś innej roboty. Czyli hamujemy swoje myśli. To nie jest tak, że one mają zupełnie zniknąć, ale żeby nie toczyły się aż tak daleko, czyli pozbywamy się perfekcji w oczekiwaniu perfekcji właśnie na to, że to zadanie ma ojej, co to nie ma zrobić z tym obwinianiem się. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby wyhamować i przekierować uwagę na coś innego. Albo mówimy sobie stop, 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 teraz nie mam na to czasu, pomartwię się o to później. I to jest taka technika radzenia sobie w ogóle ze zmartwieniami, gdzie odraczamy je w czasie. Może to brzmi dziwnie, ale bardzo jest to skuteczne, warte przetestowania. Był o tym inny film, dlatego cię do niego odeślę. No i ostatni punkt, oczywiście otwórz się na samo współczucie. No i muszę o tym powiedzieć, bo to jest super kluczowa sprawa, żeby obdarować siebie albo przynajmniej otworzyć się na szczelinkę. Na to, że może jednak zbyt surowo do siebie podchodzę. Może jednak kogoś innego wcale bym nie obwiniała. Może jednak mogę w jakiś sposób podarować sobie większą wyrozumiałość i łagodność. Może mogę powiedzieć sobie jedno zdanie, które będzie bardziej współczujące. Jeżeli tych zdań ci brakuje, były na tym kanale gotowce. Podłączę ci tutaj linki do nich. Bierz, korzystaj, wpuszczaj samo współczucie, bo ono jest taką wewnętrzną atmosferą, która pomoże bardzo skutecznie mniej siebie obwiniać. Która ze strategii wydaje ci się najbardziej pomocna, jeżeli chodzi o obwinianiu siebie? Jeżeli masz swój punkt, to powiedz, który. Jeżeli masz jakiekolwiek inne praktyki, które sama lub sam stosujesz z powodzeniem, podziel się. Będziemy się uczyć w komentarzach od siebie, a przy okazji to jest także pokazanie wsparcia tego kanału. Każde kliknięcie, każda łapka, każda subskrypcja, komentarz, tak właśnie jest. Niczym innym, tylko wsparciem. Za co bardzo, bardzo dziękuję, podobnie jak wszystkim innym osobom, które okazują swoje wsparcie. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.